Witam. Dzięki uprzejmości sklepu Escribo w Katowicach mogę zaprezentować dzisiaj te 4 oto produkty piśmiennicze Travelers Company. Kiedyś to występowało pod nazwą Midori. Teraz jest to brand Travelers Company. Każdy z tych przedmiotów sprzedawany jest w takim oto rozkładanym kartonowym, ekologicznym pudełku. A komplet to edycja limitowana pod nazwą Factory Green, co oczywiście odnosi się do koloru tutaj na zdjęciu tej fabryczki, a sprawę wyjaśnia ostatecznie fakt, że zielony po japońsku znaczy Midori. A tu kilka zdjęć wnętrza fabryki, w której właśnie wykonywane są przedmioty dzisiejszego filmu. Oczywiście w każdy z tych przedmiotów do pisania można kupić osobno, a zacznę od ołówka. Takim oto on jest w kształcie zrobiony. Gumka jest wyciągana ze środka, natomiast można wykręcić i wyjąć klips, albo go wymienić, albo w ogóle go nie używać. Po wyjęciu możemy sobie po prostu nową gumkę założyć. Jak ta się nam wyczerpie, można kupić oczywiście zapasowe elementy, zarówno tą tutaj z góry gumkę, jak i ołówek, który jest tutaj w środku. To nowe, a więc wszystko ciasno jeszcze wychodzi. Może wyjmę tak powoli, ale udało się wyjąć. Ołówek, jak widać, HB, i takie wkłady oczywiście można sobie osobno kupować. Z tego co pamiętam, są w zestawie po 3 sztuki. A po założeniu tej końcówki na tą stronę widzimy, jakie to jest długie. Ja mam edycję wcześniejszą, sprzed paru lat, kiedy to jeszcze się nazywało Midori, i tak się ono z grubsza różni. Nie ma takich złotych pierścieni na końcu, tylko lakierowany jest mosiądz. Po to wszystko wykonane jest z mosiądzu, za wyjątkiem oczywiście elementów metalowych jak klipsita, to osadzenie ołówka. Aktualny nowy model waży 16 gramów, natomiast starszy jest trochę lżejszy. Może w nowym jest trochę więcej materiału. No i kolejny element, który wygląda praktycznie tak samo, tylko na końcu tutaj drobna różnica. Ten element nie ma mocowania na gumkę, tylko uchwyt taki okrągły do jakiegoś łańcuszka czy jakiejś przywieszki. Natomiast w środku jest długopis, bo tu jest jeden z 4 elementów. Ten, jak widać, ma jeszcze końcówkę taką zatopioną na końcu tego elementu piszącego. Tak się wymienia wkład. Oczywiście też są do dokupienia. Tutaj tym przedmiotem nie będę robił próbki, bo nie uzgodniłem tego ze sklepem, a nie chcę rozpieczętowywać wkładu, bo wtedy pewnie trudno go będzie sprzedać. Waży praktycznie tyle samo co ołówek, też około 15 gramów. A teraz kolejny element, rollerball, czyli pióro kulkowe, jak się mówi, i sama nazwa już wskazuje, że to z piórem ma coś wspólnego, bo w środku znajdujemy nabój i tutaj też jest taka skrócona instrukcja, jak nabój wymienić, co pewnie dla nikogo nie jest specjalnie trudne. Wizualnie różni się tym, że tutaj już mamy mosiądz, i więc trochę to inaczej wygląda niż ten stalowy element. Tu mamy RB oznaczenie, czyli rollerball. Po wyjęciu tego elementu widzimy, że tam jest osadzona końcówka bardzo podobna jak do tej długopisowej. Bez założenia tej pozostałej części jest bardzo krótkie, chociaż osoby o małych dłoniach na pewno będą mogły tak pisać, a tutaj w środku wkłada się właśnie nabój. To jest standard International. Jeszcze raz pokażę, bo już tu włożyłem. Tak on mniej więcej się mocuje w środku. Po zakręceniu tutaj mamy końcówkę, która wygląda podobnie jak ta długopisu, tylko że tutaj mamy oczywiście kulkę, po której przekazany jest z naboju oczywiście atrament, a nie tusz, tak jak to było
w tym długopisie. Patrząc na papier, w ogóle nie mam wrażenia, że piszę długopisem, tylko właśnie, że piszę piórem. Widok atramentu jest oczywisty przy pisaniu. Tak samo tutaj rozmazać to można. Natomiast końcówka jest dość taka ostra, że ma się wrażenie, jakby się pisało stalówką F-ką. Także nawet tam widać drobne literki. Można było cyferki w tym wypadku tą końcówką napisać. Tak wygląda właśnie pióro kulkowe, które waży już więcej, bo ma dłuższy ten element, 27 gramów. No i ostatni element, czyli pióro wieczne, wygląda bardzo podobnie jak pióro kulkowe i zawiera ten sam nabój. Oczywiście tu Standard International, w związku z tym tutaj można sobie naboje różnych firm używać. No i po wyjęciu widzimy końcówkę. Stalówka jest oczywiście stalowa, nie jest w kolorze złotym, akurat tak w kolorze klipsa można powiedzieć. No i teraz podobne znaki będę kreślił tym piórem. Powyżej oczywiście to samo napisane piórem kulkowym, no i nie widać praktycznie żadnej różnicy, poza tym, że tutaj po dociśnięciu mogę pogrubić trochę linię tego z poprzednim elementem piszącym. Nie dało się zrobić tak to wszystko. Pióro bez nacisku też bardzo dobrze pisze. Z szybkim przepływem też sobie bardzo dobrze radzi, także to pióro jest wprawdzie małe i dziwnie troszkę wygląda, ale spełnia wszystkie funkcje pióra wiecznego. Na dodatek można je bardzo dobrze ukryć na niewielkiej przestrzeni. Niecałe 10 cm ma to złożone pióro, natomiast po rozłożeniu tu mamy 14 cm, nie licząc tego kółeczka tam na końcu, a waży 27 gramów. Teraz tutaj różnica między piórem wiecznym a piórem kulkowym. Tak wyglądają wszystkie 4 elementy. Bardzo ciekawa seria limitowana. Myślę, że godna uwagi. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.